Hej, witam. Hej, hej. Chwilę poczekamy. Bo pewnie jesteście trochę zaskoczeni, że gdzie ja jestem. Zielono. Pewnie może coś tam słychać, szumi. Siemano. Michał Borowy, siema. Chwilę poczekamy. Mam mało baterii, niestety, ale zaraz wam powiem. Będzie to szybka piłka, ponieważ jestem w podróży i rzadko takie rzeczy robię. Nie będziemy rozmawiać o wyścigach. Znaczy będziemy rozmawiać o wyścigach, ale nie o wyścigach, które jakby są teraz lub były niedawno. Porozmawiamy o czymś innym. Ktoś chce pewnie się dołączyć do zobaczymy. Na chwilę poczekamy i później powiem wam, zdradzę wam, gdzie jestem i dlaczego. Do Janka. Kto to jest Janek? Zobaczymy, czy się połączy. Czy tak będzie działało? Czy mam słaby internet? Nie łączy się. Dzień dobry! Nie, pan Janek się rozłączył. A ja chciałem pozdrowić pana Janka. To do Patryka teraz. Spróbujemy. Siemanko wszystkim. Nie bójcie się, nie mam dla was złych wieści. Hello! Ale nie wolno, no i też się rozłącza. Czemu ludzie się rozłączają? Ja dzwonię do ludzi, żeby sobie pogadać, a oni się rozłączają. No, pewnie nie chcą pokazać, gdzie są. Tak to jest. Dobra. No to co? Próbuję do Tomasza. Nikt się nie chce ze mną przywitać i uczestniczyć ze mną w live'ie. Zobaczymy, czy teraz Tomek. Tomek się łączy, ale coś nie może się połączyć. To 3 razy sztuka. Mamy u Tomka. Wierzymy, że się uda. Sedna sprawy. Jestem w Polsce. Przejeżdżając koło jednego szczególnego dla mnie miejsca i jakby przyjeżdżając do Polski, jadąc nowymi autostradami, których za tych czasów, kiedy ja tu przyjeżdżałem, nie było, tak mnie wzięło trochę na chwilę refleksji, ale to nie chodzi o refleksję, tylko bardziej o wspomnienia. Myślę, że u was wszystkich każdy ma jakieś takie miejsce, chwile, które są szczególne i zapadły w pamięci, czy to miłe, czy niemiłe. Myślę, że u każdego w życiu są właśnie i te miłe momenty, i te niemiłe, ale rozmawiamy o tych miłych. I tak, jestem w miejscu, które jest szczególne, ponieważ tak naprawdę było jednym z pierwszych miejsc, w których zaczynałem swoją przygodę z kartingiem. Jestem w miejscu, w których parę wyścigów wygrałem, ale to nie o tym chcę rozmawiać. Teraz wam pokażę, gdzie jestem. Poczekaj, jak to się robi. Jest, dobra. Widzicie, ja to jestem ten. Tak jest. To jest tor w Bydgoszczy. Pokażę. Tor w Bydgoszczy, który został zmieniony. Tutaj jest jakby stara nitka, bardzo szybki lewy zakręt. Tu jest stara wieża, która jak ja tu przyjeżdżałem, kiedy tu byłem ostatni raz? Ostatni raz chyba tu byłem w 1997 roku, czyli 23 lata temu. Ale nie o tym chciałem porozmawiać, kiedy ja tu się ostatni raz ścigałem. Był moment, który naprawdę mi zapadł w pamięci i były to, ponieważ mało pewnie z was wie, że w 1994 roku w Bydgoszczy odbywały się Mistrzostwa Świata kartingowe w Formule C. To była najwyższa kategoria, nie miała oczywiście nic wspólnego z formułą, nie należy tego łączyć, ale to była najwyższa kategoria kartingowa na świecie. Taka jakby Formuła 1 kartingowa.
Przyjechali tutaj no, herosi, najlepsi kierowcy świata. Z całego świata, pomyślcie sobie, w 1994 roku przyjechali tutaj chłopaki się ścigać. Można powiedzieć już tak naprawdę też profesjonalni kierowcy. Pamiętam też polskich kierowców, którzy tutaj startowali. Ja wtedy miałem 94 rok, 9 lat. 9 lat. A dlaczego wam coś pokażę? Pokażę wam jedno miejsce szczególne. To nie chodzi o tor. Tor jest bardzo szczególny, później opowiem. Jedno miejsce. Tutaj nie widać, bo jest ogrodzone. Tu była trybuna. Jest. No ale trochę teraz niestety jakby zmieniła stan. Ja w takim jednym z tych ostatnich rzędów, mając 9 lat, pamiętam to do dziś, oglądałem właśnie tych dla mnie tych no, kozaków, można tak powiedzieć, herosów. Człowiekiem, który wygrał Mistrzostwa Świata i został mistrzem świata Formuły C w 1994 roku, tu w Bydgoszczy, był Jarno Trulli. Jarno Trulli, który można, no kto by się spodziewał i tak naprawdę do dzisiaj mi trochę nie mogę w to uwierzyć i ciarki mi teraz przechodzą. W 1994 roku miałem 9 lat, obserwując Jarno Trulliego, kto by pomyślał, że 12 lat później staniemy się rywalami w Formule 1. I naprawdę jest to coś niesamowitego, ale nie o tym chciałem też za bardzo porozmawiać. Chciałem porozmawiać trochę o możliwości. W 1994 roku, w latach 90. tak naprawdę, mieliśmy z tego co pamiętam, może się mylę, dwie bardzo ważne imprezy. Mieliśmy w 1994 roku Mistrzostwa Świata Formuły C, czyli top kartingowe. W 1995 roku na drugim torze w Poznaniu, gdzie odbyły się moje pierwsze zawody Mistrzostw Polski w 1995 też roku. W 1995 roku Poznań, chyba 1995 lub 6, nie sprawdzałem, może każdy sobie wygooglować. Odbywały się Mistrzostwa Europy w ICA. To była kategoria bez biegów, ale pomyślmy, dwie imprezy w przeciągu 2 sezonów, jedna można powiedzieć najlepsza impreza kartingowa świata, druga też rangą i jakby dużo nie odstawała, ponieważ były to Mistrzostwa Europy. I ja jako młody chłopak miałem szansę właśnie w tych 1994 roku oglądać tutaj wszystkich najlepszych kartingowców. I tak sobie pomyślałem, że bardzo często mi czasami zadają ludzie pytania takie lifestyle'owe. Jakie filmy lubię, jaki jest mój ulubiony film. I powiem wam, że oczywiście to nie był film, ponieważ to się działo na żywo, był to spektakl. Dla mnie to byli herosi, którzy tutaj przyjechali, którzy startowali i nie tylko ci, którzy wygrali i wygrywali, ale tak naprawdę wszyscy, ponieważ ja jako młody kartingowiec, który jeszcze nie mógł startować, mimo to, że już trenowałem od 2 lat, ponieważ licencję mogłem zdobyć dopiero w wieku 10 lat, miałem okazję zobaczyć tych najlepszych kierowców świata na torze w Bydgoszczy, na torze, którym sam trenowałem i jeździłem. Jak mówię, mało się zmieniło. Jest oprócz tej historii, którą wam jeszcze raz pokażę, ponieważ ta trybuna naprawdę w moim życiu dużo znaczyła i myślę, że tutaj właśnie dzięki tym zawodom tak miałem nadzieję, że kiedyś będę mógł wystartować w takiej imprezie. Oczywiście jak to wszystko się potoczyło, chyba mniej więcej wszyscy wiecie. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale nie o tym chcę rozmawiać, ponieważ myślę, że w karierze każdego sportowca są lepsze i gorsze momenty. Pokażę wam zakręt, który został zmodyfikowany. Oczywiście prosta była dużo dłuższa, tam nie widzimy jak to wygląda. Lewy zakręt, bardzo długi zakręt, zacieśniający się właśnie tam w taki nawrót. Za tym zakrętem, za tymi drzewami, na wyjściu z tego zakrętu i pewnie dlatego został zmodyfikowany ten tor, jest rzeka. Nie pytajcie mnie się, jaka to jest rzeka. Możecie mnie się pytać o zakręty, o tory i żeby jakby o historię tutaj.
ale historia tego właśnie lewego długiego zakrętu. Do dzisiaj pamiętam, jak ci wszyscy herosi, ci wszyscy najlepsi kierowcy świata podpinali sobie szyję. Bardzo często widzicie może w Formule 1, że kierowcy opierają swoją szyję, kark, głowę o ochronę głowy, ponieważ przeciążenia są tak duże. Na tym zakręcie, długim, lewym zakręcie, kierowcy im uciekała szyja na prawą stronę i były przeróżne patenty. Głównym takim patentem było mocowanie swojego kasku sznurkiem pod pachę, tak żeby po prostu głowa im nie uciekała. To pokazuje też, jak był to wyjątkowy i bardzo szczególny tor, jak to był, no można powiedzieć, taki kozacki zakręt. Myślę, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, został to zmodyfikowany sorry, tutaj mi się coś ucieka mi. Zmodyfikowany został ten zakręt i dobrze, ponieważ bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Ale no powiem wam, że nie było mnie tu, tak jak wspominałem, od 1997 roku. Ale to, jak pamiętam te zawody, to jak pamiętam różne historie, kogo widziałem, też za czasów, kiedy startowałem w padoku, który jest tam jakby po drugiej stronie i trochę się zmienił. Naprawdę jest to coś wyjątkowego i wzięło mnie trochę na refleksję, którą nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, i ponieważ nie na to czas, myślę, i mam jeszcze sporo do roboty, jeśli chodzi o kierowcę, mając już swoje problemy i jakby swoje wyzwania, ale jeśli pomyślę, że w połowie lat 90. Polska gościła najlepsze w przeciągu 2 sezonów, dwie najlepsze, pauza, bateria mi się kończy, przepraszam, dwie najlepsze imprezy, to można powiedzieć, że to właśnie dzięki tym imprezom i dzięki mistrzostwom świata właśnie myślę, że te zawody mnie tak naprawdę zaszczepiły już jeszcze bardziej w tą pasję, którą miałem. Po prostu ja chciałem się stać taki jak oni. Chciałem kiedyś móc wystartować w tej właśnie Formule 1 kartingowej i było to naprawdę coś szczególnego, coś niesamowitego. I trochę szkoda, że nie już w ostatnich latach, przez dłuższe lata, myślę, nie gościliśmy takich imprez, ale myślę, że w Polsce, tak jak powiedziałem, zmieniły się drogi, chociaż nie wszystkie, ponieważ ale autostrady są też kozackie już. Dawniej dojazd do Bydgoszczy był dużo bardziej skomplikowany. I czasy kartingowe też się zmieniły. Fakt, że mieliśmy w latach 90. te dwie imprezy, fakt jest taki, że karting był egzotyczny, karting się rozwinął w Polsce, mimo że już i szkoda, nie mieliśmy w ostatnich, nie wiem, kilkunastu, można powiedzieć, latach takiej imprezy, nieważne, nie chodzi tutaj o lata, ale myślę, że właśnie to pytanie, do czego chcę nawiązać, pytanie, które często jest zadawane, to i kibice by chcieli zobaczyć wyścig Formuły 1 w Polsce. Myślę, że najpierw trzeba było się skupić na daniu możliwości, szansę młodym ludziom zobaczenia kartingu, spróbowania kartingu, właśnie zorganizowaniu czegoś i dać im szansy przeżycia tego, co ja przeżyłem tutaj w 1994 roku, ponieważ to nam naprawdę zwiększy szanse, żeby mieć coraz więcej polskich kartingowców, którzy sobie radzą naprawdę dobrze i jest już ich paru, co mnie bardzo cieszy i życzę im jak najlepiej. Mam nadzieję, że będą się rozwijali równie dobrze jak do tej pory, albo i nawet lepiej. Nie chcę tu wymieniać nazwisk i imion, ponieważ jest to nie fair. Myślę, że jak ktoś ma 8, 9, 10 lat,
Powinna być to na początku zabawa, oczywiście połączona z pasją i też ciężką pracą, ponieważ treningi bardzo często, sporty samochodowe są jakby mylone, że nie są sportami, a tak naprawdę przyjechanie tutaj nawet do Bydgoszczy, tak jak ci najlepsi kierowcy mistrzostw świata przyjechali profesjonalni, ponieważ oni już mieli minimum 16-17 lat w górę i to właśnie jakby przymocowywanie sobie kasku pod pachę, żeby im szyja nie uciekała, pokazuje, jak ten sport jest też no, nie jest łatwy i jest też spory wysiłek fizyczny. Ale to właśnie chyba trzeba było się skoncentrować nad daniu szansy tym młodym adeptom, wspieraniu tych młodych kartingowców, których już mamy, ale też przez zabawę, ponieważ zbyt często mówi się o nawet nie nastolatkach, tylko o dzieciach, że są już kierowcami Formuły 1. Droga do Formuły 1 jest długa, bywa bolesna, bywa ciężka, bywa nieprzewidywalna i też trzeba mieć sporo szczęścia, ale myślę, że w wieku i w kartingu trzeba się starać po prostu być coraz lepszym i iść do przodu. Nie zawsze się wygrywa, z reguły bardzo rzadko się wygrywa, chyba że jest się Hamiltonem, który zamiata wszystko teraz w Formule 1. Także jest dużo więcej tych przegranych niż wygranych, ale myślę, że w wieku dziecięcym przegrane, w cudzysłowie przegrane, ponieważ jeśli ktoś zajmuje 4-5 miejsce, nie można nazwać przegraną. To właśnie szkoła kartingowa i te wyścigi szkolą i dają jakby satysfakcję i też ciężką lekcję czasami tym młodym kierowcom. Ja muszę uciekać, lecę dalej. Kolejne wyzwanie czeka, niełatwe w Lausitzring Ring. Drugi weekend z rzędu w Lausitzring Ring. Konfiguracja będzie zmieniona. Jeszcze raz, chciałbym Wam pokazać to. Naprawdę próbowałem tam wejść, ale mi się nie udało. Tamten rząd, jeden z tamtych i stara wieża była kozacka wieża. Tak naprawdę jak na tor kartingowy była kozacka wieża i naprawdę ten tor w latach 90., nie tylko w latach 90., Polska miała i ma. Niestety teraz trochę te tory jakby nie ewoluowały dalej i zostały w podobnych stanach, które były 20-25 lat temu, ale było to naprawdę fajne przeżycie i kto by pomyślał, że mistrz świata z Bydgoszczy w 1994 roku będzie 12 lat później moim z jednych rywali w Formule 1. Uciekam dalej, pozdrawiam wszystkich i cóż, do zobaczenia, mam nadzieję, że na torze już wkrótce, chociaż naprawdę nie należy lekceważyć zdrowia, ponieważ zdrowie jest najważniejsze, także trzymajcie się, bądźcie zdrowi. No i co, jak weźmiemy jakieś wspomnienia kiedyś z innego miejsca, to z chęcią, miłą chęcią z Wami się połączę albo im przekażę, opowiem Wam. Pamiętajcie, 94 rok, jeszcze raz, Tor Bydgoszcz, Mistrzostwa Świata Formuły C. Brzmi kozacko, mimo że minęło 26 lat. Matko Święta. Stary jest. No cóż, życie. Pozdrawiam Was. Hej.